Czajnikowy.pl. Dobra herbata. W lecie, w wakacje często lądujemy w plenerze, pod namiotami, na biwaku i mamy ochotę napić się dobrej herbaty, ale żeby nie nosić nadmiaru różnych gratów potrzebnych do tego, wybieramy często herbatę ekspresową, sklepową, niedobrą i pokażemy dzisiaj Wam, co zrobić, żeby nie rezygnować ze swojej ulubionej sypanej herbaty. Pokażemy, jak przygotować własną herbatę ekspresową na bazie własnej ulubionej mieszanki. Pokażemy, co można do tego dodać i jak to w ogóle zrobić, żeby było wygodnie w plenerze w czasie wakacji. Początki herbaty ekspresowej właściwie mają swoje źródła w 1908 roku i wiążą się z postacią Thomasa Sullivana, który to będąc nowojorskim handlarzem herbaty wpadł na taki marketingowy pomysł, chwyt, że zapakował swoją herbatę, sypaną oczywiście, w malutkie jedwabne woreczki ozdobne ze wstążeczką i w ogóle takie śliczne i zaczął wysyłać jako próbki swoim klientom, żeby skosztowali, prawda, zapoznali się z herbatą, w ogóle pięknie, świetny pomysł, krótko mówiąc. No i tutaj wynalazek herbaty ekspresowej, jak wiele rzeczy, które wynalazła ludzkość, jest dziełem przypadku również w tej konkretnej sytuacji, ponieważ klienci pomyśleli, że całe te torebki należy wkładać do imbryka i zaparzać, nie wyciągając w ogóle herbaty ze środka. Biedny Sullivan w ogóle nie miał pojęcia, że jego klienci robią coś takiego z jego próbkami pięknymi, zdobnymi, do momentu, kiedy nie zaczął dostawać wiadomości od nich, listów, korespondencji, w których prosili o to, żeby do swoich torebek herbacianych dorabiał sznureczki, dzięki którym łatwiej byłoby to wyciągać z imbryka. I on wtedy stwierdził, to jest pomysł, skoro ludzie chcą takiej herbaty, zacznijmy to robić. I on pierwszy zaczął celowo pakować właśnie w takie małe, wesołe woreczki herbatę sypaną, żeby było łatwiej. Na ten pomysł wpadło wiele osób, niezależnie od siebie. No, właściwie każdy może zacząć narzekać na to, że ma imbryk pełen fusów, musi to czyścić, wybierać, wiadomo. Na przykład był na Ceylonie pewien Szkot, który nalegał, żeby jego żona zaszywała mu w kawałek szmatki herbatę, którą brał do pracy. Udało mu się to nawet sprzedać kompanii herbacianej. I on chyba jako jedyny naprawdę na tym zarobił, bo na samym pomyśle chodzi o to, ten patent oczywiście, coś nowego. Sama ta forma w ogóle herbaty ekspresowej wywodzi się od takiego parzydełka, które jeszcze do dzisiaj jest używane. Na pewno widzieliście kuleczka, jajeczko z dziurkami metalowe na łańcuszku. Tego używali również wcześniej miłośnicy herbaty, którzy nie chcieli pływających fusów. No i nawet ta forma, prawda, herbata zamknięta w czymś, na sznureczku, na łańcuszku oryginalnie, właśnie wyewoluowało to docelowo. Wiele osób przyczyniło się jeszcze do rozwoju samych herbat ekspresowych i właściwie nie tyle herbat, co samych torebek ekspresowych. Między innymi inżynier niemiecki Rambold, który zatrudniony był w firmie Tilkany, która do dzisiaj istnieje, no i która jakby też sporo mówi o tym, że jest prekursorem herbaty ekspresowej. Ów to inżynier na początku w 1926 roku najpierw wprowadził w ogóle koncepcję herbaty ekspresowej w Niemczech. To niestety nie do końca się przyjęło, ponieważ kiedy skończyły się czasy kryzysu, skończyła się również moda na herbatę ekspresową. Okazało się, że jakoś w czasie kryzysu oszczędzało się na czym się tylko dało i ludziom źle się kojarzyła herbata ekspresowa, z biedą po prostu. Okazało się, że fajnie wrócić znowu do herbaty sypanej, jako do czegoś bogatego, czegoś fajnego, no i ekspresówka umarła. Po raz kolejny tutaj Rambold próbował poprawić wizerunek w ogóle herbaty ekspresowej, kombinując już z samym materiałem do produkcji torebek. Tutaj w 1949, w czasach powojennych, wynalazł tworzywo, które łączy włókna konopne z takimi termoutwardzalnymi, termoplastycznymi różnymi substancjami. Jakby cel tych całych badań był taki, żeby stworzyć tworzywo nie mające smaku i zapachu, czyli coś, co można by zaparzać i nie byłoby po smaku gazy, albo papieru, albo kleju do papieru, bo również klejono byle czym te pierwsze ekspresówki. No i to zaczęło się podobać znowu. Było znów wygodne, znów smaczne, znowu fajne. On również zaprojektował pierwszą maszynę, która już, prawda,
fabrycznych warunkach produkowała mnóstwo tych torebek. No i prawda, firma Tikane pierwsza zaczęła tak bardzo przemysłowo, maszynowo robić te herbaty ekspresowe w nowej jakości. Tutaj różne rzeczy później się pojawiały. Na przykład Tetley wprowadził herbaty w takich okrągłych torebkach, bez tego sznureczka wesołego. Inni zaczęli kombinować z formą. Tak pojawiła się na przykład znana do dzisiaj również przez Rambolta zaprojektowana torebka, która jest dwukomorowa, czyli to, co znacie dzisiaj, taka typowa jakby prostokąt ze ściętymi rogami. Jeśli byście zobaczyli i rozłożyli, to tam nie ma kleju. To jest sprytnie złożony kawałek i jest zszyty po prostu u góry razem ze sznureczkiem, dzięki czemu nie ma w ogóle kleju, nie ma posmaku kleju. Również ci, którzy szukają bardziej zdrowych rozwiązań, wybierają torebki nieklejone. Później tworzywa sztuczne zaczęły się bardziej rozwijać, pojawiły się te całe wesołe piramidki robione z różnych takich syntetycznych tworzyw, bardzo przepuszczalnych, więcej miejsca dla herbaty. No sami zresztą wiecie, co mamy dzisiaj na rynku. Właściwie przeróżne rodzaje torebek i przeróżne rodzaje herbaty w środku. Co włożyć do takiej herbaty ekspresowej? Tutaj oczywiście jest najpopularniejsza herbata czarna, ale już w czasach, kiedy Sullivan zaczął pakować swoje pierwsze ekspresówki, pojawiła się rozsiewana czarna propaganda przez jego niegodziwą konkurencję, która twierdziła, że nie dla wygody swoich drogich konsumentów on wynalazł taki wynalazek, tylko wynalazł ten wynalazek po to, żeby zamaskować parszywą herbatę i śmiecie, które w tej herbacie się plączą. No i do dzisiaj właściwie mówi się czasem na herbatę ekspresową, że jest śmieciowa. No, zgodzicie się ze mną, że herbaciarz każdy, który nie widzi liści, co więcej są zmielone oczywiście na drobny pyłek, nie można ocenić jakości, to jeszcze jest to zamknięte w tej ekspresówce i bez zniszczenia jej nie jesteśmy w stanie zobaczyć, co w ogóle pijemy. No nie wzbudza to jednak zaufania do końca. Jest to rzeczywiście wygodne, fajne, no ale co my tam właściwie pijemy? No i właśnie była to jedna z przyczyn, dla których wynalazek Sullivana na początku się nie przyjął, ponieważ rozsiewano takie plotki na jego temat. To, co mamy w herbacie ekspresowej, to jest pył. Dust, fanning, zależy w jakim kraju i zależy jaka herbata. Najczęściej rzeczywiście czarna, teraz się pojawiają już przeróżne wariacje. Mamy herbaty zielone, białe, rooibosy, owocówki, wszystko w tych ekspresówkach znajdziecie, wszelkie zioła również. Ale to, co mamy najczęściej, zwłaszcza w tych z niższej półki, to jest po prostu odpad po produkcji no, prawda, wyższych gradacji herbacianych. Kiedy tutaj maszynowo obrabiamy herbatę, pojawia się dużo pyłu, który musi zostać odsiany, ponieważ no, pył naparza się dużo szybciej. Chodzi o powierzchnię. To się może wydawać dziwne, no ale im coś jest bardziej rozdrobnione, tym ma większą powierzchnię. No, jak się chwilę zastanowicie, na pewno zauważycie zależność, choć na pierwszy rzut ucha brzmi to naprawdę kuriozalnie. Im mniejsze, tym większe. No i rzeczywiście tak jest. Stąd bardzo szybko naparza się ta herbata. Stąd to słowo, herbata ekspresowa. Pochodzi to w naszym języku od Rosjan, którzy właśnie produkowali herbatę ekspresowo naparzającą się. No, na zachodzie Europy jednak się mówi raczej herbata torebkowana. Torebkowa przeróżnie, ale no, słowo ekspresowa to jest tak u nas. No i właśnie ona się bardzo szybko naparza. Pamiętajcie, żeby parzyć około pół minutki taką herbatę, bo już naprawdę jest zaparzona. Tymczasem duże liście potrzebują więcej czasu, więcej miejsca, żeby się odpowiednio zaparzyć. Stąd nie może być mowy o mieszance, że są duże liście, pył, wszystko naraz. Musi to być odsiane. No i ten odsiew, żeby go nie wyrzucać, wędruje właśnie do torebek. Także no, poniekąd jest to odpad, poniekąd jest to trochę takie śmieciowe, ale załóżmy, że mamy do czynienia z herbatą bardzo wysokiej jakości. Pył pochodzący z tej herbaty może być dużo lepszy niż na przykład liściasta herbata niższej jakości. Stąd no, nie przekreślajmy tego. Pamiętajmy jednak, że łatwo nas oszukać, łatwo wpakować do tej ekspresówki no, cokolwiek właściwie. Na przykład Rosjanie, kiedy zaczynały już umierać plantacje gruzińskie, to nawet trocin dodawali do swojej herbaty, żeby było jej więcej i tak nikt na to nie zwracał uwagi, po prostu przestali to pić, bo nie było smaczne, ale łatwo zamaskować cokolwiek. Stąd wybierajmy lepszej jakości albo najlepiej róbmy herbatę sami. Żeby przygotować własną herbatę ekspresową nie trzeba wiele, przede wszystkim oczywiście herbata. No, przygotowałem dla Was kilka takich różnych, tutaj tam powiedzmy biała z owocami, jakiś rooibosik, co kto lubi. Najbardziej tradycyjna czarna, w moim przypadku English Breakfast Tea,
no bo taka typowa angielska śniadaniowa, mocna czarna herbata. Większość herbat ekspresowych w sklepie takich czarnych to jest na bazie cejlońskiej herbaty. Czasem możecie trafić Assam, rzadziej Chiny, ale ja lubię akurat tą. Można tutaj robić co się chce, co tylko lubicie parzyć, to wrzucacie. Mogą być zioła przeróżne. Jest też świetna okazja, żeby przygotować własną mieszankę na bazie herbaty z dodatkiem mięty na przykład, albo rumianku, albo dodaję jakichś owoców, cynamonu, co chcecie. Albo właśnie już gotowe mieszaneczki. Z czego zrobimy samą torebkę? No, można użyć na przykład papierowych filtrów do kawy. Są różne kształty, różne wielkości. Jak traficie taki wielki, to nawet się lepiej nadaje, więcej powierzchni do wykorzystania. Ale co kto lubi? No, wzorem pana Sullivana zrobimy również z gazy. Przy czym tutaj będziemy musieli to zszyć, więc zaopatrzamy się także w igłę i nitkę. No i możemy użyć po prostu bibuły. Filtracyjna bibuła, z której przygotujemy taką ekspresówkę bezklejową, składaną po prostu. Bardzo fajne rozwiązanie. Do tego potrzebny jakiś mazaczek, nożyczki, zszywacz przede wszystkim, no i sznurki, z których zrobimy sznurki. Po prostu sznureczek, na którym będzie wisiała śliczna karteczka. No i potrzebny nam oczywiście jest właśnie papier do przygotowania ślicznej karteczki. Tutaj sobie namalujemy coś ładnego. To jest świetny pomysł również na kogoś dla prezent. Można, powiedzmy, na walentynki albo z jakiejś okazji zrobić piękną herbatę ekspresową ze zdobnym karteczkiem i kopertkę nawet możemy do tego fajną przygotować. Super zabawa. Przystąpmy zatem do dzieła. Przygotuję dwie. Jedną zrobimy właśnie tak jak mówiłem, metodą pana Sullivana z gazy, a drugą zrobimy składaną z bibuły i będzie można parzyć. Changes come, changes go, there's always change. Seasons change, the time change, people change. In all directions at once. I was born on the wrong side of the tracks, and I never look back. I love enemies, I love monsters that stand back from stabbed in the back. The fact, I love my family, I love my enemies. Wyśmienita herbata. Wszystko dzięki mojej profesjonalnej, ekspresowej torebce. W taki oto łatwy sposób możecie sobie przygotować herbatę na biwak, zapakować w bibułę, w gazę, w co tylko chcecie i zrobić właśnie piękny, nadający się na prezent bilecik herbaciany. Pewnie o tym wiecie, ale wspomnę, wiele osób kolekcjonuje te papiereczki herbaciane, również kopertki, w które często jest każda torebka osobno zapakowana, stanowią przedmiot kolekcji. Co więcej, też ciekawa sprawa, jest rekordzistka świata, największa torebka ekspresowa, mieści 151 kg herbaty. Wyobrażacie sobie? Taka wielka ekspresuwa. Możecie spróbować pobić ten rekord, wystarczy bardzo dużo gazy i bardzo dużo herbaty. Myślę, że pomysł świetny, oczywiście nie z tym rekordem, tylko z samą ekspresówką swojskiej roboty na każdy biwaczek. Polecam. I pamiętajcie, że zaczęło się od biednego Sullivana, który przez przypadek wynalazł herbatę ekspresową, a dzisiaj parzy się ich już 200 miliardów rocznie. Do zobaczenia na czajnikowy.pl. Changes come, changes go. There's always change. Seasons change, the time change, people change.